Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj na mały test. Sprawdzimy to, co dostałam kiedyś dawno temu w prezencie. Mianowicie chodzi mi o to. O, teraz widać. Od sklepplastyczny.pl dostałam taki malutki karnecik z dot card. To są akwarele marki Core, Golden Core. Amerykańska firma. Mają bardzo różne opinie. Tak Wam dam zbliżenie. Może będzie widać jakie kolory. Po angielsku Wam tego nie będę czytać, bo połamie język. No i yellow, red, violet, blue, oxide green i red oxide. No pewnie jakaś sepia. Tak na oko widać. Tak to było zapakowane. W środku była taka bibułka. No i tutaj dali kawałeczek papieru akwarelowego. Ja już sobie przygotowałam jakiś inny papier, także będziemy na tym innym malować. Ale chcę sprawdzić kolory, czy to w ogóle jakoś działa. Bardzo mają... Czekajcie, muszę Was tak ustawić, żebym ja chociaż trochę tego ekranu widziała. O, teraz dobrze. Mają bardzo różne opinie. Wiele osób chwali sobie i twierdzi, że to najlepsze farby na świecie. Natomiast jest część ludzi, i to bardzo duża część ludzi, którzy twierdzą, że farby są niedobre, że się odpychają, że cuda się tam dzieją. Sprawdźmy to. Czy to w ogóle się uda nam sprawdzić z tych maleńkich kropeczek. Żółty. No, kochani, o matko, jaki pigment. Po prostu szał ciał. I żółte karaluchy. Żółty. No, czego nie wzięłam? Dobra, mam tu tą gąbeczkę. Może być gąbeczka. Dobra. Żółty. Czerwony. Matko święta, jaką to ma moc. Ale wiecie co? Te kolory przypominają mi do złudzenia te z Bourjois farby. Naprawdę. Dokładnie tak same. Taka sama moc pigmentu. O, tak to nazwę. A tamte kosztują ułamek tej ceny. Te są bardzo drogie. O, a ten się już źle aktywuje. Kobalt fiolet. PV49 granulująca. No, ledwo, ledwo. No, nie chcemy się aktywować. Aktywuj się. Aktywuj się. Hop, hop. No, niespecjalnie. No i widzicie. Widać to, widać. Pigmencik taki cieniuśki, cieniuśki, cieniuśki. Następna Ultramarine Blue PB29. No ten trochę lepiej. Ładny kolor. Nie, jakoś niespecjalnie jest w czymś lepszy niż farby, które do tej pory testowałam. Ale ładny, no.
Następna, przedostatnia jest zieleń oksydowana po prostu. Mocny pigment. Widać, że ciężki. I jeszcze jeden. Ta sepia to się Transparent Red Oxide. No też mocny pigment. No dobrze. Tu mamy te próbeczki. Najsłabiej wypadł ten kobalt violet. Teraz zróbmy tu no woda już jest brudna, nie? Po dwóch tych już jest na żółto zabarwiona. Teraz zobaczmy, czy one między sobą się mieszają. O matko, ten czerwony to zabija wszystko. No z tym to się pewnie nic nie będzie mieszało. O, widzicie? One nie przypływają. Halina miała rację. Tak. Michalinka miała rację. Mi tam kiedyś pisała, że one nie wpływają w siebie tak jak akwarele się powinny między sobą tak łączyć, wpływając, gdzie te moje łapy, wpływając w siebie w taki, nie? Żeby się łączyły w taką chmurkę. Natomiast te, jak możecie tu zobaczyć, widać coś, myślę, że widać. Jak możecie tu zobaczyć, one się rozdzielają. Jedna plama, druga plama, trzecia plama, czwarta plama. 4 oddzielne plamy, 4 kolory, 4 oddzielne plamy. Czyli, że się nie chcą ze sobą mieszać. Teraz zróbmy wodę czystą. Czysta woda. No i to sławetne ich płynięcie. To, że się tak niby mają takie właściwości. No rzeczywiście, pojedynczy kolor czapirza się w takie żyłki. Teraz pytanie, czy każdy kolor, czy na przykład ten fiolet, który jest słaby, też się będzie rozczapirzał w takie żyłki. No i już nie, dużo mniej. Nie, ten się nie rozczapirza. Ten żółty rozczapirza się na białym papierze, na czystym. Natomiast na innym kolorze dużo gorzej. A ten niebieski no na czystej wodzie, na czystym papierze rewelacja. Czyli tak, to zależy od koloru. Niebieski bardzo ładnie rozchodzi się. A jeszcze ten, on jest taki dosyć ciężki. No robi te pajączki. Ja myślę, że te pajączki to zależą od stopnia nawilżenia papieru, od chłonności papieru, no i przede wszystkim od tego, w którym momencie tego wchłaniania wilgoci położycie tą kropkę. Tak, teraz zróbmy mycie, ale do mycia potrzebuję linę. Mam tu gdzieś? Mam, dobra. Zróbmy mycie.
Myję się. No ta sepia gorzej. Ale też, no tam w mniejszym stopniu, ale też się domywa. A tutaj na tym mokrym ta sepia? No tak, bardziej wsiąka. Bardziej wsiąka niż inne kolory. Tak. Myję się. Jeszcze chcemy sprawdzić odrobinę soli. Odrobinę soli. Dajmy troszeczkę zieleni. I może niebieskiego. Tak. Drobna sól. Niech sobie to poschnie. No i na koniec sprawdzę jeszcze odrobinkę. Wiecie czego? Nie wiecie. To już wam powiem. No siateczki oczywiście, że tak. Czekajcie, umyję łapy. Dobrze, że to nie jest kawa, w której czasem mi się zdarza zamoczyć pędzel. Siateczka, tak? No to dajmy tej oksyd. Dajmy odrobinę żółtego. Ta żółta i czerwona to zabija wręcz. No i niech będzie tej czerwonej trochę. Tak. I siateczka. Ciachu prachu. I już. No i niech sobie poschnie.
i tak to wyszło. Taki jest efekt końcowy. Jak widzicie, no żółty odrobinę tu kryje. Tutaj krecha jest przykryta. Natomiast reszta, no zielony też. Natomiast reszta jest w porządku. Efekty specjalne, tak. Według mnie, no, nic specjalnego. Mówiąc szczerze, nic specjalnego dla mnie. Takie same efekty uzyskam, może nawet lepsze efekty uzyskam naszymi farbami, karmańskim czy szmalem. Wydaje mi się, że nawet lepsze. Jakością koloru, pigmentu zbliżone są znów do Lefranków. Lefranc Bourjois, tu gdzieś Wam wrzucę filmik, to sobie tam pojedźcie i zobaczcie, jak wyglądał test tamtych farb. Natomiast no pajączki tutaj są, no. Pajączki się robią, jak woda jest w miarę czysta, jak papier jest tylko z lekkim zabarwieniem innej akwareli. Natomiast kiedy dochodzi kolor na kolor, kor na kor, jak gdyby obok siebie, tak jak tutaj mam tą dwa kolory na siebie nakładane, to już jest gorzej. No tutaj miała być siateczka. Tu. No jak widzicie, siateczki raczej nie ma. Ja nie widzę. Te efekty z solą też są takie bardzo mierne. Przepływanie między sobą też, jak widzicie, jest mierne. Po prostu mierne, no. Według mnie trochę szkoda pieniędzy, po prostu. To nie jest nic nadzwyczajnego. To nie są farby, dla których warto by się dać pociąć. Także no, gdyby ktoś się chciał skusić, to tylko i wyłącznie po to, żeby mieć silny, mocny pigment. Zrobiłam nimi ten obrazeczek, widzieliście tam na krótkim filmiku. I ten obrazeczek podrysowałam, ponieważ no koloru trochę mało było tam. Podrysowałam grafitem, taką kredkę, grafit akwarelowy mam. I to był Faber-Castell bodajże, tak? Faber-Castell. Grafit akwarelowy z Faber-Castell, to rozcieńczyłam wodą, no i już. Obrazeczek jest. Także jeżeli Wam się podobają te efekty, to kto bogatemu zabroni, nie? Natomiast gdzie jest środek? Tu jest środek. Natomiast jeżeli macie swoje farby, już lubicie je, to lepiej spożytkować na coś innego te pieniądze. Myślę, że to już by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie. Bardzo proszę o wszelkiego rodzaju reakcje, łapeczki, komentarze. Piszcie koniecznie. No i oczywiście, jeśli będziecie chcieli, to oglądajcie reklamy. Reklamy, tak. Oglądajcie reklamy, bo to jest jedyna forma wspomagania mojego kanału. Dziękuję Wam za to i za wszystkie Wasze piękne komentarze. Dla tych osób, które chcą się tam rozpisywać w komentarzach, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj serduszko wysyłam. Do miłego, kochani. Do zobaczenia. Do następnego razu. Buziaczki. Pa, 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 pa.